Dzisiaj lekcja edukacyjna dla wszystkich ceniących niemiecką kinematografię. Tfu! Przejęzyczenie. Chciałem powiedzieć motoryzację, niemiecką motoryzację. Zobaczycie, jak naprawdę wygląda 25 cm, bo to nie jest tyle. A przedstawi wam to aktor młodego i dużego niemieckiego pokolenia Volkswagen Tayron. Classic Auto to magazyn nie tylko o klasycznej, ale i tej współczesnej motoryzacji. Widzowie karoserii mogą skorzystać ze specjalnej oferty prenumeraty. Wystarczy, że wejdziecie w opis tego odcinka i klikniecie w umieszczony tam link. Tyle to jest 11,5 cm i dokładnie o tyle urósł rozstaw osi w Tayronie względem nowego Tiguana. Bo teraz Tayron to jest Tiguan Allspace stary i rzeczywiście w starym Allspace'ie mieliśmy 11,5 cm większy rozstaw osi niż w Tiguanie. Teraz w Tayronie też mamy większy rozstaw osi. A 25 cm to jest tyle. I o tyle dłuższy jest Tayron dokładnie od Tiguana. Dlaczego tak? Ponieważ wcisnęli ten samochód i ten model dokładnie pomiędzy segmenty D i E. Ponieważ auto idealnie wpasowało się pomiędzy Tiguana i pomiędzy Tuarega, którego już testowaliśmy. Jego test możecie zobaczyć tutaj. Jeżeli mierzymy to rozstawem osi, to 11,5 cm więcej niż w Tiguanie i 10,5 cm mniej niż w Tuaregu, więc idealnie po środku. Natomiast jak widzimy, mamy 25 cm więcej auta, ale 11,5 cm zmieniony rozstaw osi, w związku z czym pojawił nam się tutaj dłuższy zwis z tyłu i zdecydowanie można po tym zwisie odróżnić Tayrona od Tiguana na pierwszy rzut oka. Poza tym w Tiguanie jest bardziej pochylona ta tylna część tutaj w tym miejscu. W przypadku Tayrona jest bardziej spłaszczona, on bardziej przypomina klasycznego SUV-a albo nawet samochód typu kombi. Delikatnie oba auta, czyli Tiguan i Tayron, różnią się przodami. Troszkę mają inne zderzaki. W naszym przypadku mamy wersję Airline, w związku z czym ona jest jeszcze troszkę inaczej zrobiona. Na przykład ten pas tutaj ma lakierowany w kolorze nadwozia. W wersjach Plus czy Elegance tutaj mamy srebrną wstawkę. Inny jest troszeczkę tutaj ten grill. Bardzo dopracowano aerodynamikę, bo samochód ma, wyobraźcie sobie, CX, współczynnik oporu powietrza tylko 0,28, co jak na sporego SUV-a jest niezłym wynikiem. A to efekt tego, że tutaj na przykład zastosowano takie dosyć duże deflektory, czyli powietrze nie opływa samochodu po karoserii, tylko część z niego wpada tutaj i wpada nam w nadkole, jednocześnie minimalizując tutaj turbulencję. Nawet maskę uszczelniono celowo tutaj w tym miejscu i jak przejedziecie tutaj palcem, to delikatnie ta część jest wyższa po to, żeby nie napotykało to powietrze tutaj na żaden opór. Maska, zobaczcie, ona ma tutaj dwa takie wzgórki po prawej i po lewej stronie. Lepiej to widać, kiedy siedzi się za kierownicą. Tu jest trochę wypłaszczona, to też ma nadawać lepszej aerodynamiki całemu autu, podobnie jak cały ten pas przedni. Kolor zajebisty, nie? W wersji Airline macie metalik w gratisie, a za ten kolor trzeba dopłacić, wiecie ile? 762 zł. Naprawdę. Nazywa się, żeby tej nazwy nie przekręcić, to ją odczytam, ponieważ ten kolor nazywa się Cipresimo. Znaczy tak to się pisze, czyta się pewnie inaczej, pewnie jakieś Cipresimo, Cipresimo, pisze się Cipresimo, 760 zł dodatkowo. W standardzie w Airline są 20-calowe felgi, ale nie te, bo w standardzie są te takie z nakładkami, które mają powodować, że jeszcze lepiej opływa je powietrze, auto zużywa mniej paliwa o całe 700 na 100 km. Te dodatkowo kosztują około 3000 zł i warto je zamówić, bo są śliczne. Większych niż 20 cali nie kupicie, a szkoda, bo zobaczcie, że na nich samochód nie wygląda jakoś spektakularnie przysadziście. Szczerze mówiąc, to tutaj spokojnie mogłaby być i większa felga, i większa opona, i większa średnica całego koła, bo tutaj jest mnóstwo miejsca z każdej strony. Zobaczcie, i wygląda tak, stoicie i patrzycie na niego z boku i mówicie, kurna, on ma coś małe te kółka, jakieś czy to zimówki, czy to od T-Crossa albo od T-Rocka. No, mogłaby być
większa, na pewno. I felga, i średnica całego koła. Mamy jeszcze pakiet Black Style, który daje nam czarne lusterka, czarne relingi, czarne obramowania wokół szyb, czarne niektóre elementy we wnętrzu oraz przyciemniane bardzo mocno tylne szyby i również tą na klapie bagażnika. Ten pakiet kosztuje dodatkowo 4000 zł. Więc tak jak tutaj stoi nam R-Line Plus z tym wyposażeniem, z tymi dodatkami, z tym co ma dodatkowo we wnętrzu, kosztuje 280 000 zł i powiecie, że to łeb pęka, po co wam to? 280 000 za Volkswagena, kogoś porąbało. Ale ta cena, biorąc pod uwagę rozmiary samochodu i to, co ma pod maską, ma swoje uzasadnienie. Bo możecie sobie wybierać w Tayronie pomiędzy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 silnikami. Są 2 pluginy oparte na silniku 1.5. Jest hybryda miękka 1.5 TSI. To już 3. Mamy 2 diesle do wyboru, 150-konny i 193 czy tam 4-konny z napędem na 4 koła. To już 5 silników, a tutaj mamy benzyniaka 2.0 TSI. Jednego z 2, bo też to auto występuje z 2 silnikami 2.0 TSI. Jeden ma 204 konie, a w naszym wypadku to 265 koni mechanicznych i 400 Nm, bez żadnego mild hybryda, z napędem na 4 koła 4Motion i ze skrzynią biegów 7 DSG. 7-biegową, dwusprzęgłową. To jest najszybszy Tayron, jakiego możecie mieć. Robi setkę w 6,1 sekundy. I jednocześnie oczywiście najmocniejszy. I bez mild hybryda, co naprawdę w dzisiejszych czasach należy docenić. Więc wyjściowo R-Line z tym motorem kosztuje 230 000 zł. Tutaj mamy wersję dopchaną absolutnie kolanem we wszystko, co można było zamówić w konfiguratorze. A dlaczego mielibyście kupić Tayrona, a nie Tiguana? Po co wam te dodatkowe 25 cm i 11 cm rozstawu osi? Ano po to, że Tayron, podobnie jak wcześniej Allspace, może występować w wersji 7-osobowej. Może, ale nie musi. Nie zamówicie trzeciego rzędu siedzeń na pewno tylko do wersji z pluginem, ponieważ wtedy tam jest akumulator. Ale przy wersjach spalinowych i przy wersjach diesla możecie mieć tutaj trzeci rząd siedzeń. W naszym wypadku nie ma tego trzeciego rzędu siedzeń, ale za to jest ogromny bagażnik, bo ma 200 litrów pojemności więcej niż w Tiguanie. Volkswagen pisze w informacji prasowej, że to 880 litrów, ale podaje tę przestrzeń przy założeniu, że kanapa będzie całkowicie przesunięta do przodu. No nakuta wam wielki bagażnik 880-litrowy, kiedy wtedy musicie dzieciom poobcinać nóżki, żeby mogły w ogóle siedzieć na tej kanapie z tyłu. Więc dużo lepszym rozwiązaniem jest mierzenie tego bagażnika przy całkowicie cofniętej kanapie i my dokładnie teraz tak to mamy uczynione, że ona jest maksymalnie przesunięta do tyłu. Podwójna podłoga, pod którą kryje się dojazdówka, wzmacniacz do systemu audio, bo mamy Harmana za 4000 zł, trochę styropianu, trochę gratów. Jak zamawiacie Harmana, to od razu tutaj wlatuje dojazdówka, czyli płacicie 4 koła nie tylko za Harmana, ale i za dojazdówkę. To możecie sobie obniżyć. Tutaj mamy kieszenie z prawej i z lewej strony bardzo głębokie, bo zobaczcie, tu jest gaśnica i ta cała gaśnica nam tutaj wchodzi. Mamy 2 lampeczki do oświetlenia. Tutaj ktoś już coś chyba wyjął, ponieważ widzimy, że tutaj było na rzep jakieś coś, a nie, a to jest tak. I co? O, i co to się teraz z tym robi? Czemu to jest tak dziwnie? Słuchaj ta. Jak to macie wyżej, w ten sposób, to zdejmujecie sobie roletkę i umieszczacie ją tutaj w tym miejscu, zamykacie. Tylko, że to, owszem, nie macie tutaj rolety, bo chcecie przewieźć coś wyższego, ale jednocześnie nie możecie mieć tutaj rolety i sobie niżej umieścić półki. Więc takie rozwiązanie, powiedziałbym, połowiczne. No bo jak chcecie zjechać sobie z tą podłogą niżej, no to co, tak będziecie wtedy wieźli roletę? No nie, bo znowu sobie ograniczacie pojemność bagażnika, więc lepiej będzie po prostu zostawić ją w domu. Ale zobaczmy, bo może wcale nie będziecie musieli jej ściągać, bo się okaże, że wszystkie bagaże, które przewozicie, wejdą pod roletę.
Co jeszcze oprócz tego? Fajnie, bo cięgienkiem składane w oparcia tylnej kanapy. Fajnie, bo mamy tutaj gniazdo 230 V. Tu haczyk jeden, tutaj haczyk drugi, tutaj jeszcze jeden haczyk i tutaj też jeszcze jeden haczyk. I tutaj zostało z wersji 7-osobowej nam została taka kieszeń, w której naprawdę sporo gratów też można umieścić. Na przykład apteczkę, kamizelkę. Zobaczcie, cyk, cyk. Wówczas tutaj macie miejsce. Kurna, wiecie co, Volkswagen, ja zrobię to za was. Bo wy tam zamiast w tym salonie pracować, to wrzucacie wszystko do tego bagażnika. Tu jest pięknie wszystko w tym Tayronie. Nawet jest miejsce na mocowanie, na zaciśnięcie. Gaśnicy. Proszę bardzo. Cyk i jest, zobaczcie, pod roletką. Cyk i jest pod roletką. Cyk i jest pod roletką. Całe auto ma 4,80 m długości, więc nie jest spektakularnie duże, bo nawet do 5 metrów nie doszło. Przecież mnóstwo jest SUV-ów, które mają po 5 metrów, ponad 5 metrów i nie mają tak przestronnego bagażnika, który można zapakować 3 wielkimi walizkami i zasłonić sobie roletą. Szacun, naprawdę szacun. A teraz zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy tę roletę sobie zdemontuję. Okazuje się, że żona i dzieci mają takie potrzeby, bo jadą na przykład nad Polskie Morze i wiecie, nad Polskim Morzem jest tak, że trzeba latem zabierać 2 komplety ciuchów. W jednej walizce muszą być ciuchy zimowe, a w drugiej walizce muszą być ciuchy letnie. Bo może być 35 stopni, ale może być też 5 stopni. I może nieźle, nie? Zobaczcie. 3 walizki w pionie. Tutaj jeszcze jedną taką wielką sobie bierzecie na przykład i umieszczacie ją w ten sposób. I wchodzi bez problemu. Tu jeszcze miejsce na kabinówkę, więc każdy z pasażerów ma jedną wielką walizkę tylko dla siebie. Przecież tak to można wyjechać, nie wiem, na 2 miesiące na wakacje. Już nie mówiąc o tym, że jak macie supa, jak macie wózek dla dziecka, jak macie wanienkę, sranienkę, jak psa dużego macie na przykład, to jest tutaj wszystko to po prostu pomieścicie bez najmniejszego problemu. Przypominam, kanapa przesunięta maksymalnie do tyłu, bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Tu siedzi matka. Matka ma 195 cm wysokości, znaczy wzrostu. Siatkarka. A za matką siedzi jej dziecko. Proszę dziecko, przesuń się tak, żebyś miał... Tak? Dobrze? No. Jest ok? To jeszcze przesuwacie w tamtym kierunku. Oparcie jest pochylone. Zobaczcie, ile tutaj zostaje miejsca przy 3 walizkach. Urósł. Hop. Zostań. Uwaga. Wieziecie 3 wielkie walizki i jeszcze wielkiego sierściucha. A co w przypadku, jak z tyłu dzieci też są duże, bo też są wyrośnięte po matce, a nie po ojcu? Proszę bardzo. Tam siedziałem ja, widzieliście, wygodnie było. Tu mam maksymalnie pochylone oparcia. Maksymalnie. Zobaczcie, przestrzeń też większa niż w Tiguanie. Na stopy mnóstwo miejsca. Nad głową wystarczająco. No tutaj mamy jeszcze szyberdach, który niestety ogranicza nam miejsce nad głową, bo tutaj się chowa roletka cała, więc tu jest takie wybrzuszenie w podsufitce i ono ogranicza miejsce nad głową, ale i tak jest naprawdę nieźle. Oprócz tego 3. strefa klimatyzacji, w której możecie sobie regulować temperaturę, jak jest włączony samochód, 2 gniazda USB-C, tunel nawet środkowy wyprofilowany w taki sposób, on jest, zobaczcie, wąski bardzo, więc możecie siedzieć trzymając sobie nogi po bokach i tutaj normalnie 3. osoba może siedzieć w tym aucie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak jest szeroka w dupce i w biodrach. Raczej zawodnik rugby nie, ale jakaś kilkunastoletnia dziewczynka, 3. dziecko, które już nie jeździ w foteliku, spokojnie tutaj może jechać i będzie miało naprawdę wygodnie. Tutaj mamy kieszenie, na przykład na telefony komórkowe, podobnie w fotelu pasażera. Tak jak mówiłem, 2 gniazda USB-C. Mamy podłokietnik, świetny, bo bardzo szeroki, bardzo wygodny. Dodatkowo, zobaczcie, z miejscem też na telefon komórkowy, z miejscem na kubki i jeszcze tu pozostaje kawałek płaskiej powierzchni, żeby sobie coś położyć, więc można to wysunąć tylko tyle, żeby tutaj był telefon komórkowy, można wysunąć sobie w całości, można wysunąć sobie tylko w części. Świetna rzecz to jest to, że mamy
Siedzenia dzielone w proporcji 40, 20, 40, czyli chcecie przewieźć długie przedmioty, a przy tym bagażniku mogą być naprawdę długie, to sobie składacie tę część i jedziecie Tayronem na narty, z nartami w środku, z bagażnikiem, z butami, z kaskami, z całym oprzyrządowaniem narciarskim. W 4 osoby nie musicie brać boksa dachowego. Isofixy 3. Ponieważ tu mamy 2 Isofixy, jeszcze jeden teraz wymacałem na fotelu pasażera, więc mamy 3. Isofix. Gdybyśmy mieli na przykład trojaczki i musieli je wozić w trzech fotelikach, albo na przykład jeżeli wyznajecie zasadę co rok to prorok i macie dzieci jedno po drugim w wieku rok, 2, 3 lata. Wykonanie. Wersja Airline ma wykończenie w takiej alkantarce. I ona jest bardzo przyjemna i bardzo fajna w dotyku. Ma niebieskie wykończenie, taki pasek tutaj. Ma prawdziwe szwy. Do tego te głośniczki Harmana fajnie wkomponowane. Tu jest cały podłokietnik miękki. Kieszeń w drzwiach, zobaczcie, wyłożona też wykładzinką przyjemną. I to calutka aż tutaj. Tu jest plastik, tu jest plastik i tu jest plastik. I szkoda, że tutaj jest plastik, ale fajnie, że mamy zasłonki w bocznych drzwiach, które możemy szybciutko jednym ruchem zasłonić i ładnie nam się chowają w podszybiu. Tutaj przednie drzwi na szczęście są zrobione już lepiej, ponieważ to jest miękkie, ale znowu szef z wtryskarki, no naprawdę Volkswagen, serio, to można było zrobić tak ładnie, fajnie, pięknie. Tu zobaczcie, ten głośniczek, naprawdę wygląda to ładnie, elegancko i przyzwoicie, a tutaj nagle szef z wtryskarki. On jest tu też na desce rozdzielczej i o ile jak siedzicie i ten na desce, to nie zwracacie na niego uwagi, bo to jest dosyć daleko, to wierzcie mi, za każdym razem widzicie ten szef, jak zerkacie w lusterko, jak dotykacie drzwi, jak kładziecie tutaj łokieć i mówicie, ja p***ole, naprawdę, no naprawdę, to już trzeba było w ogóle go nie robić i zrobić to po prostu z miękkiego materiału. To tak na przyszłość. Bo zobaczcie, o tak to wszędzie jest mięciutko, przyjemnie i dopiero plastik to zaczyna się, tutaj nawet to jest miękkie i to nawet ma prawdziwy szef. I nawet tutaj te klameczki, które są takie... Udaje troszkę to taki magnes, bo to jest zwykły plastik, ale wygląda to naprawdę całkiem fajnie. To nie wygląda już fajnie i niektóre elementy też nie wyglądają fajnie, nie po Volkswagenowemu, na przykład to, a najgorzej wygląda i to już jest naprawdę, no rozpacz można powiedzieć, to, zobaczcie. To jest fotel, który przejechał jakieś 10 000 kilometrów raptem. Znaczy ktoś w tym fotelu przejechał, między innymi ja. No ja do lekkich nie należę, przejechałem tym autem 1000 kilometrów i wygląda to paskudnie. A to jest fotel, który dodatkowo kosztuje 12 000 złotych, bo ma prawdziwą skórę i ma wentylowaną skórę. W Airline Plus dostajecie fotele Ergo Active z masażem, ale one nie są tak ładne, tylko są zrobione z takiej alkantarki i tutaj mają wykończenie materiałowe, ale już wtedy mają masaż. Natomiast ten fotel Ergo Active z masażem, z wentylacją, z ogrzewaniem, z elektryczną regulacją, z tym wszystkim 12 000 złotych. Znaczy nie ten fotel, no wszystkie, dobra. Prawdziwą skórę ma prytelna kanapa i te fotele. No ale to ciekaw jestem, jak to po 100 000 będzie wyglądało. I jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać. Na zewnątrz samochodu mamy te najwyższe światła IQ Light. One łącznie, oba reflektory, mają 40 000 mikrozwierciadełek, które mogą wręcz generować obrazy na drodze albo na ścianie. Ale oprócz tego, że mamy IQ Light, no to jest pasek świetlny i do tego nic nie mam. Bardziej mnie przeraża to, czyli świecące logo Volkswagena. Ale o ile je jeszcze jestem w stanie zaakceptować, bo wygląda fajnie, to z tyłu dzieje się po prostu odpust parafialny. Normalnie ktoś se na AliExpress zamówił świecące logo Volkswagena i niestety nie tylko fakt, że świeci, wskazuje na to, że jest zamówione z AliExpress, ale także jakość jego wykonania. Zobaczcie, tu normalnie odeszła ta srebrna, nie wiem, farba, coś czym pokryto ten znaczek od środka i normalnie przebija przez to światło i on wygląda obskurnie, jakby miał już z 10 albo 15 lat. Szczerze podejrzewam, że to jest wada fabryczna i ona będzie na 100% usuwana przy pierwszym, lepszym serwisie, jak pojedziecie, czyli będą wymieniali ten znaczek i jak będą Wam go wymieniali, to dobra rada. Od razu grzecznie poproście, żeby przedcięli też od niego kabelki, żeby to gówno nie świeciło. Zresztą sami zobaczcie, co się stanie, jak ja tylko go troszkę zakryję. O kurna, nawet przez to będzie prześwitywał. O, zobaczcie, ile już jest lepiej. Potraficie sobie teraz to wyobrazić? Nie ma znaczka świecącego i jest dużo, dużo lepiej.
No aż szkoda patrzeć na tę skórę na tym fotelu pomarszczoną taką, bo sam fotel, ten Ergo Active jest bardzo wygodny i do tego ma naprawdę świetne te masaże, które uruchamia się jednym przyciskiem tutaj przy elektrycznym sterowaniu i naprawdę czuć, jak Wam masują całe plecy. Tych programów jest tutaj kilka, bardzo łatwo się tutaj wchodzi, proszę bardzo, w siedzenia, możecie ustawić czas trwania, intensywność i jeden z wielu programów. Taki sam masaż jest oczywiście w fotelu pasażera. Oprócz tego jeszcze można sobie poustawiać tutaj stąd, można synchronizować oba fotele ze sobą. No jest tutaj mnóstwo ustawień. Dodatkowy ten ekran multimedialny, 15-calowy, z nawigacją oczywiście wszystkimi funkcjami, kosztuje, uwaga, 12 900 zł, bo w standardzie jest mniejszy, 12,9 cala ma. Być może Wam wystarczy, ale ten naprawdę duży działa po prostu świetnie. Bardzo szybko, bardzo łatwo można się go nauczyć. Można sobie poustawiać tutaj takie widgety, jakie chcecie na ekranie i to na kilku ekranach. Można sobie przyporządkować skróty, z których najczęściej korzystacie. Ja korzystam z tego bardzo często, potem powiem Wam dlaczego, jak będziemy jechali. Więc możliwości konfiguracji ma mnóstwo. Bardzo intuicyjnie się go obsługuje, mimo że nie ma nawet już klawiszy do klimatyzacji fizycznych, to naprawdę wszystko jest duże, czytelne, bardzo dobrze opisane. W klimatyzacji najpotrzebniejsze elementy są tutaj na dole, więc jak chcecie tylną szybę odmrozić, to cykacie i od razu zobaczcie, jak to szybciutko działa. Nawet słychać tam, jak bezpiecznik przeskakuje. Więc pod tym względem obsługi ekranu multimedialnego, łatwości, szybkości działania, intuicyjności interfejsu naprawdę jest świetny. Moim zdaniem jeden z najlepszych na rynku, bez dwóch zdań. Nawet powiem Wam, zwiększanie głośności tutaj działa super. Jeżeli chodzi o tryby jazdy, to też można to zrobić pokrętłem. Jak raz wciśniecie, to proszę bardzo zmieniacie sobie tryby jazdy. I działa to naprawdę bardzo fajnie, czyli dostęp do tych funkcji, do tych czynności jest tutaj bardzo ułatwiony przez to pokrętło, które w dodatku naprawdę ślicznie wygląda. Odpalanie tutaj, a dźwignię do zmiany przełożeń przeniesiono z konsoli centralnej tu przy kierownicy. Wycieraczki się teraz obsługuje lewą dźwignią. Tutaj to wszystko, sobie przekręcając tylko. Zegary bardzo fajnie konfigurowalne, bo w każdym z nich możecie mieć inne wskazanie. Na przykład sobie tu ustawić średnie zużycie paliwa, a w lewym sobie ustawić czas podróży albo jedną z wielu innych funkcji. Ja lubię mieć tutaj brak wskazania i tu też lubię mieć brak wskazania, a wtedy komputer pokładowy mam na środku. I wtedy tymi strzałeczkami sobie jeszcze zmieniam to, co mi się w tle tych zegarów wyświetla. Widzicie? Mogę mieć asystentów jazdy, mapę, albo mogę mieć po prostu komputer pokładowy. Widok samych zegarów też sobie mogę zmieniać tym przyciskiem tutaj i naprawdę, jeżeli chodzi też o to, jaki jest ich interfejs czytelny, ile ma danych, jak można to konfigurować, to też jedne z lepszych zegarów na rynku. W dodatku, kiedy macie uruchomioną nawigację nie fabryczną, tylko macie uruchomione mapy Google'a u siebie na telefonie, a macie telefon sparowany przez Apple CarPlay albo przez Android Auto, to wskazania z nawigacji, czyli skręć w prawo, skręć w lewo, jedź prosto, na rondzie drugi czy trzeci zjazd, pokazuje na wyświetlaczu head-up i pokazuje też tutaj, więc nie musicie patrzeć cały czas na mapę. Chociaż oczywiście możecie to robić i co jest też fajne, to po podłączeniu telefonu Apple CarPlay zajmuje cały ekran, więc ta mapa na przykład googlowska, jak jest na całym ekranie, to jest wielka, wyraźna, widzicie każdy punkt na niej, super to wygląda. Poza tym tak, tutaj miękko, to jest fajne, bo to wszystko świeci nocą, te wszystkie tutaj, które widzicie, rąby, kwadraciki, one świecą, możecie sobie wybrać jeden chyba z 50 albo 60 kolorów, to samo tyczy się tego, wiele miejsc w aucie jest podkreślonych tym oświetleniem, ale w taki ładny sposób. Oczywiście można to też sobie wyłączyć. Tu mamy półeczkę, pod półeczką dwie ładowarki indukcyjne. Dwa porty USB-C, więc możecie sobie te telefony przykryć, jeszcze coś tutaj położyć, a możecie to pozostawić otwarte i one są łatwo dostępne. Uchwyty na kubki w tym miejscu, jeden ruch macie wyjęte i możecie położyć sobie inne graty. To możecie wyjąć, to sobie przenieść wtedy tutaj, a tu zrobić taką przegródkę na jeden kubek na przykład w tym miejscu, a tutaj, żeby sobie coś położyć. Możecie wszystko to wyjąć, gdzieś wyrzucić, bo dostajecie jeden duży, ogromny naprawdę
naprawdę przestronny schoweczek w podłokietniku, gniazdo zapalniczki w tym miejscu, podłokietnik regulowany na wysokość i jeszcze wysuwany, więc idealnie można trzymać na kole kierownicy ręce, mając jednocześnie podparte łokcie. Tutaj fizyczne przyciski, zrezygnowano z haptycznych i bardzo dobre, bo one akurat w Volkswagenie fatalnie działały. No niedosyt pozostawia ten fotel, ale na przykład wykonanie tutaj tych boczków tej konsoli środkowej jest naprawdę fajne, miękkie, nawet jeżeli opieracie tutaj nogę, to nic Was nie pije, nic Was nie boli, nie ma ryzyka żadnego otarcia, pozycja za kierownicą idealna, miejsce nad głową jest, chociaż przy bezszklanego dachu byłoby trochę go pewnie jeszcze więcej. Schowek jest, ale on na przykład w przeciwieństwie do kieszeni w drzwiach nie jest wyłożony żadnym materiałem, to jest po prostu plastik. Generalnie wnętrze naprawdę robi dobre wrażenie, można tego wszystkiego się bardzo szybko nauczyć, bardzo szybko do tego przyzwyczaić. Dobrze wiecie, że czasami krytykuję te duże ekrany za to, że zbytnio odwracają uwagę od drogi. Tutaj jest trochę inaczej. Zobaczcie, nawet wentylowanie foteli. No to prawie nie muszę odwracać, po prostu zerkam sobie tak, jakbym zerkał na klawisz i sobie ustawiam. Temperaturę chcę ustawić, to też zobaczcie, te panele nareszcie działają tak jak trzeba. Nareszcie są podświetlone, więc nocą też potraficie tym wszystkim sobie dobrze wysterować. Tak jak mówię, jeden z absolutnie najlepszych systemów na rynku. Znowu ściągnąłem w dół i pojawiają mi się kolejne możliwości ustawień. Więc tak jak mówię, no jest tutaj od groma możliwości poustawiania sobie tego wedle własnych preferencji, własnych potrzeb i Harman dodatkowo naprawdę fajnie gra. 700 W. Tutaj te przyciski nie są do końca fajne, bo one są haptyczne, dotykowe. No pomijam te z oświetleniem, bo tu jeszcze jak cię mogę, ale widzicie, już musiałem bardziej wdusić go, żeby tutaj zapaliła mi się lampka do czytania, ale na przykład przyjdzie Wam otworzyć dach. No właśnie, się zaczyna kombinowanie. Dobra, udało się. A żeby zamknąć, ok. A jak chcecie go otworzyć, no to chyba trzeba przesunąć. Tak, i dopiero wtedy się zaczyna otwierać cały, nie? Jak chcecie go zamknąć, to znowu musicie przesunąć paluchem i tak samo się otwiera i zamyka roletkę. Teraz nie będę tego robił, bo mamy u góry do szyby w dachu przymocowane kamery, więc napotka na opór. Kamery 360 stopni też są dodatkowo płatne, kosztują w pakiecie razem z dodatkowymi systemami asystującymi około 5000 zł. Ale są bardzo dobrej jakości. Teraz jeszcze tak dobrze tego nie widać, ale szczególnie podczas cofania na przykład wieczornego. To jest naprawdę duży obraz i to jest dzięki temu jedno z pierwszych aut, którymi cofając nie patrzę w lusterkach, tylko polegam na tym, co mam na ekranie. Tryb Eco przy tym, kiedy nie mamy mild hybryda, jest tutaj takim trybem, który wejdzie tylko w tryb żeglowania, ale nie wyłączy silnika. Natomiast i w tym trybie Eco, i w trybie komfortowym, i w każdym innym skrzynia biegów sprawia wrażenie trochę zbyt późno zmieniającej przełożenia, tak bym powiedział. Nie to, że powolnej, bo ona naprawdę, dodajemy gazu i ona sobie w idealnym momencie zmienia to przełożenie, ale przy tym, kiedy dynamicznie jedziemy, to czuć, że ona ma sporo czasu potrzebuje na zmianę przełożenia. A teraz przechodzimy do najgorszej rzeczy w Tiguanie R-Line, do zawieszenia, bo jest, powiem Wam, okrutnie hałaśliwe, ale to strasznie. R-Line ma w wyposażeniu standardowym DCC Plus, czy tam Pro, przepraszam, Pro, czyli Dynamic Chassis Control, to jest aktywne zawieszenie i jest tragicznie głośne na takich drogach. W dodatku całe auto jakby nie trzymało na sztywności nadwozia. Tiguan jest krótszy, bardziej zwarty, więc tam tę sztywność nadwozia czuć. A tutaj nawet delikatnie słychać gdzieniegdzie, że ten samochód już pracuje przez to, że jest wydłużony o 25 cm, ma o 11 cm dłuższy rozstaw osi, ale niestety największym problemem jest ten zawias. I nie zamówicie sobie w R-Line innego zawiasu, bo go po prostu nie ma. Tutaj dostajecie ten DCC Pro od razu w standardzie. I niestety tłucze. Jest świetny na krętych drogach, to przyznaję. Jest super na autostradzie, jest bardzo fajny w takich warunkach, kiedy nie macie poprzecznych nierówności, kiedy nie ma dziur, kiedy droga jest po prostu dobrej jakości. To jest ekstra. To auto prowadzi się po serpentynach, a byłem nim w Bieszczadach 2 dni temu, rewelacyjnie. W ogóle nie jak duży SUV,
tylko bardziej jak samochód kompaktowy. Sprawnie, nie ma tu nadsterowności, nie ma podsterowności, można przegiąć z prędkością w zakręcie, a on i tak da sobie z tym radę. Natomiast niestety hałaśliwość tego zawieszenia to jest jakaś tragedia generalnie. Ono tak terkocze, jakby ono było już całe, jakby miało powybijane wszystkie stworznie, silent bloki, wszystkie gumowe elementy pourywane, jakby tam wszystko latało. Na kierownicy tego oczywiście nie czuć, natomiast jest to okropnie słychać. O, zdjęliśmy nogę z pedału gazu i on od razu sobie w trybie Eco wchodzi w tryb żeglowania, ale kładę nogę na pedale gazu i dosłownie 1,5 sekundy później on już zaczyna jechać, bo już zrozumiał, że musi włączyć bieg, więc jest to takie rozwiązanie trochę lepsze niż na przykład właśnie w mild hybrydach. Natomiast poczekajcie, zatrzymam się. Uzupełnij płyn do spryskiwaczy, jak się zatrzymałem, a start-stop nie zadziałał. A chciałbym, żeby zadziałał, bo jest też po pierwsze, bardzo długo zajmuje czasu uruchomienie silnika. Start-stopy są sprawne, jak mają ten układ mild hybrid i jak tylko zdejmujecie nogę z hamulca, kładziecie na nogę na pedale gazu, to już ten elektryczek pcha samochód, więc macie takie uczucie, że sprawnie z auto rusza. Jak nie ma mild hybryda, tylko on musi rozrusznikiem najpierw włączyć silnik, dopiero zaczyna jechać, to niestety trwa to tę irytującą sekundę, gdzie samochód obok Was po prawej i po lewej już jest o pół maski do przodu przed Wami, a u Was dopiero włączył się silnik. Ten samochód już jest całą długość przed Wami, a Wy dopiero ruszyliście. Więc niestety dokładnie tak samo działa tutaj w Tiguanie. Co więcej i co gorzej, jak jest wyłączony silnik, jak jest wyłączone audio, jak nie jesteście zajęci rozmową, to uruchamianie jest jak w dieslu. Wręcz czuć, jak on w delikatne wibracje wpada, a przede wszystkim słyszalne jest włączenie tego silnika, tak jakby to był ropniak. Jak jedziecie łagodnie, to naprawdę ta skrzynia super zmienia biegi. Płynniutko, czyściutko, silnika prawie nie słychać, on dosłownie wchodzi na 2000 obrotów z delikatnym kawałeczkiem i on już sobie wpina wyższy bieg. Naprawdę działa to ekstra. Natomiast problemy zaczyna sprawiać ta skrzynia w momencie, kiedy chcecie pojechać trochę dynamiczniej. To znaczy, silnik wkręca się na wyższe obroty, i jak jest ta zmiana biegu, to nie jest tak, że tylko jest takie czyli jest przestój w tej zmianie biegów. Zobaczcie. Nie? I jest to niestety nie tylko słyszalne, ale jest to też odczuwalne, bo przez tę jedną sekundę, przez ten ułamek sekundy autu po prostu jakby brakowało mocy. Jakby ono delikatnie ciutkę nawet zwolniło, więc no taka charakterystyka jest tej dwusprzęgłówki. Dziwna skądinąd, bo przecież jej zasada działania jest taka, że kolejny następny bieg jest już wpięty na sprzęgle, więc powinna nam go szybciutko wrzucić, ale niestety tak nie jest. Tak jak mówię, przy normalnym dodawaniu gazu, tak jak mamy 2000 obrotów i ona już zmienia to przełożenie, to tego efektu nie ma, a raczej jest on nieodczuwalny. Natomiast zaczyna być odczuwalny tym bardziej, im bardziej dynamicznie jedziecie, im głębiej nogę na pedale gazu wciskacie. I na takich drogach to zawieszenie jest naprawdę super. Nie słychać szumu toczących się opon, żadne niepokojące hałasy nie dochodzą od zawieszenia. Jest gitara. Co ciekawe, na progach zwalniających to zawieszenie super sobie radzi. Nawet na tych takich bardziej brutalnych, gdzie one są krótkie i potrafi w niektórych samochodach łupnąć, to nie, on przejeżdża przez nie normalnie. Najbardziej to zawieszenie daje o sobie znać właśnie na takich nierównościach poprzecznych, szybciej przejeżdżanych, na dziurach, na takich płytach, po jakich jechaliśmy. I jak trzeba, to powiem Wam, że w trybie Eco niesamowite jest to, że jak dochodzicie z pedałem gazu do kickdownu, to on przyspiesza oczywiście sprawnie, ale jak zrobicie kickdown, to nie redukuje biegu, ale tak jakby dostawał dodatkowy zastrzyk z 50, może 100 Nm. Bo jeszcze nagle zaczyna przyspieszać ostrzej. Bo już jak wchodzę sobie w tryb komfort, jestem w tym trybie komfort, to przy odjęciu nogi z pedału gazu on nie wchodzi już w tryb żeglowania, tylko cały czas trzyma sobie bieg, cały czas trzyma obroty powyżej 1000 na minutę
i każde położenie nogi na tym pedale gazu, on zaczyna od razu jechać z newtonometrów. Na 10%, dosłownie na 10% nacisku kładziecie nogę na tym pedale gazu, a już czujecie, że te 400 newtonometrów zaczyna jechać. Ogólnie wrażenia z silnika są naprawdę bardzo pozytywne. Trochę tej skrzyni brakuje. Tutaj mam taki niedosyt. Ona mogłaby szybciej zmieniać te przełożenia, mogłaby działać bardziej błyskawicznie. Bardzo przyjemny ma układ kierowniczy. O, i właśnie zobaczcie, przy takiej dynamiczniejszej jeździe naprawdę czuć, że to DCC tutaj robi robotę i ten układ kierowniczy też jest fajny i że samochód się zbiera. To naprawdę jest zaskakujące, bo jak patrzycie na koła tego samochodu, na jego prześwit, jak patrzycie, jaka tam jest odległość pomiędzy nadkolem a oponą, no to mówicie, nie no, jak to się musi strasznie fatalnie prowadzić. A w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. O, Ida się odezwała. W rzeczywistości to auto zaskakuje wręcz, naprawdę zaskakuje jakością prowadzenia. No takie 69 dB. Jakby to było 67, to bym powiedział, że jest zajebiście. Jakby było 71, powiedziałbym, że za głośno. 69 to powiem, że to jest taki normalny wynik dla tej klasy samochodu. Nie jest to ani super wyciszone auto, ani nie jest jakoś spektakularnie głośne. Jest po prostu normalnie. O. Pewnie trochę ciszej byłoby bez szklanego dachu, ale na przykład w tym pakiecie Black Plus, czyli czarne obramowania szyb plus teoretyki ciemne szyby, dostajemy też dźwiękoszczelne boczne szyby, czyli one są podwójnie klejone. I rzeczywiście tutaj od strony szyb te hałasy nie są duże, największe są, powiedziałbym, od nawierzchni i od opon, ale tutaj mamy betonową nawierzchnię. Zużycie paliwa. Teraz mamy 7,5 litra z odcinka testowego i faktycznie przy 120 na godzinę to będzie taki wynik. Jak jedziemy 140, 150, 160 powiedzmy, to ten wynik to jest w okolicach 9,5-10 litrów. Uważam, że to naprawdę są akceptowalne wyniki. Ja teraz, jak właśnie zrobiłem sobie nim te 1000 km, to miałem średnią w okolicach 10 litrów. Biorąc pod uwagę, że samochód jest benzynowy, biorąc pod uwagę to, że waży prawie 2 tony, bo tam 1800 chyba 50 kg, biorąc pod uwagę to, że jest duży i przestronny, biorąc pod uwagę to, że ma 265 koni, 400 Nm i robi ponoć setkę w zaledwie 6,1 sekundy, to uważam, że to jest naprawdę niezły rezultat. Kiedyś te dwulitrówki w Volkswagenie TSI, a w Audi TFSI były strasznie paliwożerne. Opierdzielały paliwo jak V6. A tutaj te wyniki już naprawdę są bardzo spoko. Oczywiście jak ruszacie rozgrzanym samochodem i nierozgrzanym samochodem i wjeżdżacie do miasta, no to będzie to i 15 i 16 litrów, czasami 18 po rozruchu potrafił pokazać, ale to zużycie bardzo szybko spadało. Da się też wykręcić, umówmy się, wyniki na poziomie 13 litrów. Jak będziecie się bawili w górzystym terenie pedałem gazu, hamulca i na zakrętach, to ta 13 spokojnie się pojawi. Albo jak będziecie lecieli niemiecką autostradą, bo to sprawdziłem, jak się niemiecką autostradą leci 180-200 w Bieszczady, no to takie 12-13 litrów trzeba liczyć. Zbiornik ma 58 litrów pojemności, więc nawet jak pojedziecie sobie spokojnie z dzieciorami, z żoną na wakacje gdzieś dalej, no to co te 500-600 km trzeba będzie się zatankować. No dobrze, to gotowe. No to wiadomo, wchodzimy w tryb sport. O, patrzcie, wyłączył teraz, zobaczcie, nawet w trybie sportowym jest start-stop i uwaga, zdejmuję nogę z pedału gazu, hamulca, przepraszam, i kładę na pedale gazu. Widzieliście? Po pierwsze, zapalił jak diesel, a po drugie minęła dobra sekunda od momentu położenia nogi na pedale gazu do momentu ruszenia. Patrzcie, mam zdjętą nogę z hamulca, kładę na pedale gazu. No wkurzające. Dlatego pierwsze co robię to wyłączam to. Teraz wyłączam również to, bo wchodzę sobie w ESC wyłączony, gdyż będę bystro przyspieszał. 0,106,1 sekundy. Nie chce mi się w to wierzyć, jeżeli mam być zupełnie szczery. Potwierdź deaktywację ESC. O, teraz wyłączył. Ale co ciekawe, można całkowicie wyłączyć systemy kontroli trakcji.
Skrzynia jest w trybie S, jest w trybie S. Program Launch Control aktywowany. O, widzicie, ta zmiana biegów. Chociaż teraz jest lepiej w tym trybie sportowym, naprawdę zaskakująco dobrze. Jak w tym Launch Control i w tym tutaj to zrobił super. Zobaczcie. Wow! Volkswagen. Jakżeś ty mnie teraz zaimponował. 6,2 sekundy z pełnym zbiornikiem paliwa, ze mną, z silnym na pokładzie, kupą gratów, Harmanem Kardonem, kołem dojazdowym, z prawdziwą skórą, z masażami, z wentylowanymi fotelami. No, szacun. I ta skrzynia teraz, no czuć te przerwy w dostawie mocy, w dostawie momentu i w zmianie tych przełożeń, ale i tak się spisała. I to, że ma procedurę startu i jakiego buta on daje. I fajnie brzmi silnik i tę turbosprężarkę słychać ten świst. Jaka powtarzalność. Co do setnej, 6,20. To jest duże zaskoczenie. I jeszcze w jednej konfiguracji na prośbę silnego sprawdzimy działanie systemu start-stop. Mianowicie start-stop mamy włączony, ale wyłączyliśmy auto hold. Nogę mam na hamulcu, zdejmuję nogę z pedału hamulca. No i jest trochę lepiej, bo ten moment przełożenia nogi z pedału hamulca na pedał gazu, już w tym czasie uruchamia się ten silnik. Ale ja lubię jeździć z autoholdem, bo wtedy jak stoję na skrzyżowaniu, to nie muszę trzymać nogi na pedale hamulca, tylko ona odpoczywa, a potem kładę sobie na pedale gazu i tutaj jest ta przerwa. Więc macie do wyboru. Albo korzystacie z autoholda i wyłączacie system start-stop, albo wyłączacie autoholda i start-stop pozostaje włączony. No nie powiem, zaskoczył mnie tymi osiągami w pozytywny sposób. Nie spodziewałem się, że to będzie 6,2 sekundy, obstawiałem, że bardziej 7, bo w normalnym, codziennym użytkowaniu w ogóle nie słychać i nie czuć, żeby ten samochód miał aż tyle mocy i potrafił zrobić setkę w 6 sekund. No naprawdę, to w tym segmencie moim zdaniem jest jeden z szybszych samochodów, szczególnie z silnikiem benzynowym, jakieś pluginy, może rzeczywiście im się to uda. Generalnie, jeżeli potrzebujecie samochodu, który jest duży przede wszystkim, przestronny, czyli macie dzieci, wozicie dużo gratów, wózki, wanienki albo sprzęt sportowy na narty i nie chce Wam się boksa pakować, albo zwyczajnie wyjeżdżacie często na wakacje albo na weekendy, macie dzieciory, Wasza stara i te dzieciory lubią kupę gratów zabrać ze sobą, bo ciuchy i letnie i zimowe nad polskie morze, to auto naprawdę spełni Wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe, wygodę, komfort tylnej kanapy, przestrzeń, rozwiązania poprawiające ten komfort. Czyli tak jak wentylacja tych foteli, jak ten masażyk, który cały czas mnie ugniata, te gniazda USB-C, ta przesuwana kanapa, pochylane oparcia, środkowe kładzione oparcie tylnej kanapy. No naprawdę spędziłem z tym samochodem kilka dni i przejechałem nim łącznie jakieś 1200 km po różnych drogach i naprawdę dobrze mi się z nim żyło przez tych kilka dni i przez ten długi dystans. Wysiadałem z niego wypoczęty, jest stosunkowo cichy, nie musiałem się co chwilę zatrzymywać na tankowanie, bo racjonalnie pali. Dodatkowo po tych serpentynach naprawdę świetnie jeździł, dobrze i stabilnie prowadzi się przy wysokich prędkościach, fajnie gra mu audio, super ma te multimedia, nie gubiłem się w nich, nie musiałem się zatrzymywać, żeby coś sprawdzać, nie odwracały mojej uwagi od drogi. No przyjemnie spędziłem czas z tym samochodem. Irytują mnie strasznie takie rzeczy jak złażący chrom z tego znaczka tylnego, jak już wygniecione siedzisko tego fotela, jak te szwy z wtryskarki, które są kompletnie niepotrzebną oszczędnością, lepiej było to zrobić po prostu już bez tego szwa, już trudno, niech szef będzie tutaj, szef stąd ten z wtryskarki, bo wygląda to okropnie, tandetnie, tanio, po prostu po chińsku i źle. Natomiast jeżeli chodzi o układ jezdny, układ napędowy, o przestronność wnętrza, komfort, wygodę, osiągi, a nawet spalanie, super. I naprawdę uznaję, że 230 parę tysięcy złotych wyjściowo za Airline'a Plus
no tam chyba 240 bardziej, plus parę dodatków i cena na poziomie 250-260 tysięcy złotych. To jest racjonalna cena za Volkswagena i wybrałbym go po 100-kroć chętniej, bardziej niż na przykład Skodę Kodiaq. Jest naprawdę bardzo, bardzo udanym samochodem, więc szacun Volkswagen, tylko błagam Cię, popraw te szwy, popraw jakość tej skóry na fotelach, wyłącz to logo z tyłu i będzie cacy. Ale uwaga, jedna rzecz. Jeżeli macie takie oczekiwania od samochodu, o jakich przed chwilą powiedziałem, to tylko jedno auto może się okazać dla Was lepsze niż Tayron 2.0 TSI. Będzie to Tayron 2.0 TDI, 193 konie mechaniczne, czyli prawie 200 koni. Może gorsze osiągi, ale za to niższe spalanie, też napęd na 4 koła i też skrzynia DSG.